Najlepsze możliwe jedzenie. Przyjeżdżajcie do Uzbekistanu. Nakarmią was, przenocują, ugoszczą. Rewelacja. Siemanko, kolejny dzień na stopie i co? Zatrzymuje się kierowca tira Cześć, psy Polska. i mówi po polsku. No mało. Mało, no ale wystarczy. No. 2 lata mieszkałeś w Polsce, tak. w Warszawie. No super, widzisz? I to jest taka akcja, że oni we dwójkę się zabierają z nim, a tu zadzwonił do drugiego kumpla i będziemy jechać, ja będę jechał osobno innym autem, bo się nie zmieszczę. No i zarąbiście, i wiozą nas aż do Chiwy, więc torpeda. Fajnie. No. Jak twoje imię? Jamshid. Jamshid. Tak. Jamshid. Tak. Powiedz Polakom cześć. Cześć. A tak wygląda ten tir, którym oni pojadą. I oni jadą z Rosji i jadą dosłownie do Chiwa, czyli podrzucają nas dokładnie w tą lokalizację, w którą chcemy. No i super, bo chłopaki słabo z językami tutaj, a tu nagle gość, który mówi po polsku. No czujesz temat? O, tam jadą chłopaki tym pierwszym tirem, a ten mój ziomal mówi troszeczkę po rosyjsku. Nie za bardzo, ale wystarczy. A oni teraz nas zapraszają na płow, tradycyjny uzbecki płow, który sami robią i my będziemy to jeść. No wyobrażasz to sobie? Nie dość, że nas wożą, nie dość, że z nami rozmawiają po polsku, to jeszcze nas karmią. Czy to nie jest piękne? Jesteśmy w Uzbekistanie jeszcze niedługo, ale już się cieszę na to, co nas tutaj dalej w tym kraju czeka. Dzisiaj fantastyczny dzień. Wyjechaliśmy na wylotówkę i po 10 sekundach mamy te 2 tiry, które się ze sobą skomunikowały i wiozą nas. Ale najpierw gościnność i jedzenie. To jest taka akcja, że oni przygotowali nam tradycyjny uzbecki płow. I kto będzie jadł płow? Płow będę jadł ja. A dlaczego? Dlatego, że Wiesiu i nasz kolega z Indii są wegetarianinami. Chłopaki sobie sami gotują, sami o siebie dbają, są bardzo samodzielni. A, spasiba. Chleb, tak? To jest ten ich chleb. Jak nazywa się ten chleb? Non. Knon. Non. Non. To świętoje u was, da? Non to jest świętość. Non to jest świętość u nich. No i to będziemy jedli. Zobacz. Kurczę, czy życie nie jest piękne w podróży? Podróż sama płynie. Wysiedliśmy, 10 sekund nam zajęło złapanie tych 2 tirów. No łatwiej się już chyba nie da. Kurczę, z zamkniętymi oczami możesz podróżować po Uzbekistanie. I jeszcze co ciekawego zauważyłem w Uzbekistanie i Uzbecy mi to powiedzieli. Najczęściej spotykają Polaków jako turystów. Czyli teraz okazuje się, że bardzo dużo Polaków przyjeżdża do Uzbekistanu. Uzbekistan stał się popularny. Absolutnie wiem dlaczego. Chodzi o gościnność i przyjazność ludzi. Jest tutaj naprawdę bardzo ciekawa, egzotyczna przyroda. Takie właśnie stepy, przestrzenie puste plus pustynie, ale przede wszystkim ludzie. No i oczywiście jak dla mnie kuchnia. To co ja tutaj jem, no to nie da się opisać słowami. Tak wygląda tradycyjny uzbecki płow. A zapach niesamowity. Szaleństwo. I będziemy jeść wszyscy z jednego talerza, tradycyjnie tak jak oni jedzą. Zobacz jaka gościnność, zobacz jaka uprzejmość, jacy fantastyczni ludzie. Spójrz. Слышь, расскажи мне, пожалуйста, почему вы все на одних шевролетах катаетесь? Нету других машин вообще? Вообще-то нет, это Chevrolet, первые машины, мы Cobalt, Gentry, Matiz, Spark, всем, Эпика, Captiva, только Chevrolet узбекский любит. А почему любит? Спортивные. Да. Это если как богатые, хорошие, жесткие, мягкие, всем. И с газом работает первый. Вот. Да. Видишь? Ага, вижу. КамАЗ. Класс. Супер. Мне не нужен другой автомобиль, не хочу. Только Chevrolet. Только Chevrolet. Любите Chevrolet? Потому что GM есть мне. И с GM. Понятно. Вот такие. А GM имеет завод здесь? Да. Государственный завод или честный? Честный. Честный, да? Честный. Значит, кто-то договорился, что строит огромный завод и всю страну обеспечивает Chevrolet. И все любят Chevrolet. Да, все любят. Это называется патриотизм. Только Chevrolet. Только Супер. Chevrolet.
Otworzyli fabrykę Chevroleta i tutaj jest też taka zasada, o której nam tam ten poprzedni ziomal mówił, że generalnie są zapisy na Chevroleta i trzeba na nie czekać. Na Chevroleta надо ждать, да? Да. Немножко. Сколько? Год. Gод! O Boże mój. Czyli płacisz zaliczkę, czekasz rok i dostajesz, znaczy kupujesz Chevroleta. Zdaje się, że w Polsce za komuny tak było z maluchami i innymi samochodami, że się czekało na zapisy i tutaj jest taka sama sytuacja. Tutaj jeżdżą praktycznie tylko Chevrolety. Inne samochody wychodzą bardzo drogie, ponieważ oni wprowadzili cło i to jest cło totalnie zaporowe. Kompletnie się nie opłaca kupić innego samochodu. I o ile pamiętam, $12,5 tysiąca kosztuje taki osobowy Chevrolet. No i oni zapisują się, płacą zaliczkę, kupują i już. Ty, a te takie malutkie samochodziki, takie wąskie, jakby podniesione, Damas nazywaється. Damas. To też jest Chevrolet, się okazuje. Ja myślałem, że one są importowane gdzieś skądś indziej, a to one są tutaj też produkowane. I do tego maleństwa wchodzi 8 osób, jak się wciśnie za kolanem. Także wyobraź sobie, jak to tutaj wszystko wygląda. A w ogóle to zrobiliśmy tak, że postanowiliśmy zmienić plany, bo oni nas zapraszają do siebie. No to jedziemy jednak do nich do miasta, skasowaliśmy rezerwację w tym hostelu. Trudno, natomiast ciśniemy do nich do miasta, to jest jakieś 7 godzin jazdy i tam u nich zostaniemy. A do Chiba pojedziemy kiedy indziej, bo możemy wszystko, również zmienić plany. I tak też zrobiliśmy. I nasz kolega z Indii zrobił tak samo. No i oczywiście moja ulubiona pozycja. Jadę sobie tirem i sobie śpię. No i zobacz, wyobraź sobie, że jesteś w Uzbekistanie i cię wiozą, i nakarmią, i pogadają, i ugoszczą. To jest po prostu fantastycznie. Więc teraz przed nami jakieś 8 godzin drogi tirem. No i mam swoją kuszetkę, leżę sobie i śpię. Rewelacyjne warunki, w ogóle bardzo nowoczesny tir, bardzo fajny, świetnie się nim jedzie. A chłopaki jadą w ogóle z Rosji na 2 tiry i wiozą materiały budowlane, gipsokarton czy coś w tym stylu. No i oczywiście oprócz tego całe mnóstwo różnych innych rzeczy, które przerzucają przez granicę i będą mogli sprzedać i coś tam sobie jeszcze dorobić. Generalnie są bardzo zadowoleni, mówią, że świetna praca, fantastyczna i dobrze płacą, więc super, super, fajnie, że im się układa. Jedziemy, muzyka gra, jest zarąbiście, zobacz jakie przestrzenie, jakie niesamowite krajobrazy, a tam jest jakieś chyba jezioro albo rzeka. A tutaj zobacz, do Gazli 135, Buxoro 241 i oczywiście Taszkent 860. Tam dojedziemy. Tablica, która informuje o najbliższych naszych planach. Robimy tutaj roszady, ponieważ oni tam w 4 jechali, a my tutaj w 2, więc teraz dorzuciliśmy naszego ziomala do środka. Zobacz, ile tu jest miejsca. Tu jest mój plecak, tu są moje nogi. Ja sobie tu mogę siedzieć, działać na laptopie. Tu nasz ziomal kierowca. A tak wygląda w ogóle cały krajobraz. My cały czas jedziemy, przed nami dzisiaj 8 godzin co najmniej. No i jesteśmy jakieś 860 km od Taszkentu. To już jest naprawdę głęboko w centralnej Azji. I będziemy Ci relacjonować, co się będzie w ogóle działo dalej, ale na razie spotykamy samych fantastycznych ludzi. Rewelacja. Kolejny dzionek w Uzbekistanie. Przenocowaliśmy w takiej mniejszej miejscowości 40 km od tego docelowego miasta, w którym chcemy się znaleźć. No i jest tu niewiarygodny klimat. Zaraz Ci pokażę, jak przede wszystkim stroje tych ludzi wyglądają. Wychodzi chyba na to, że oni tak po prostu na co dzień chodzą. No ja nie wiem. Pierwszy raz to widzę. Spójrz, jak tutaj wszystko jest przecudownie zadbane i jak to wszystko pięknie wygląda. Będziemy ten kraj eksplorować
Wczoraj totalnie puściliśmy ten wyjazd i wyszło na to, że mieliśmy przejechać jakieś 300 km, a przejechaliśmy 11 godzin, czyli chyba z 800 km z tymi kierowcami tira. W ogóle nie wiem, jaki jest dzień tygodnia, więc idę tak zupełnie na pałę. Uzbekistan robi na mnie piorunujące wrażenie. Mówią, że jest to kraj zamordystyczny, ale ja tego tak na razie nie odbieram. Nie mnie oczywiście to oceniać, ale ja czuję, że ludzie tutaj są szczęśliwi, spokojni i żyją naprawdę fajnie. I każdy, z kim rozmawiałem, jest zadowolony z tego, że żyje w Uzbekistanie. Tak samo zresztą było w tej zachodniej części Kazachstanu i to też daje do myślenia. Ludzie nie znają pojęcia depresji, bo też o to ich pytałem, jakiegoś takiego życiowego nieszczęścia. Żyją swoim życiem, doceniają je, no i jest świetnie. Zobacz, jakie stroje, zobacz, co my tu mamy. Kupa młodzieży. Ewidentnie jest tu chyba jakaś uroczystość. No, Poland. I don't know Poland. You don't know Poland. You can Google it. Nice to meet you. Nice to meet you guys. Do you celebrate something today? Some kind of celebration today? No. No? You just walk like that, yeah? Very nice clothes. Really, really. Fantastic. Thank you very much. Thank you very much. Goodbye. Goodbye. Have a good day. Have a good day. Fajnie, podchodzą do mnie, zagadują. Teraz już będziemy wędrować od kraju do kraju, gdzie będziemy się stawać coraz większą atrakcją. Brniemy w Azję, więc będę od następnego odcinka już wrzucał filmy z poszczególnych krajów. Myślą przewodnią tej wyprawy jest spotykam ludzi. I to jest, myślę, fajny tekst, fajne hasło, bo tak się dzieje. Spotykam ludzi, oni się otwierają, rozmawiają, wypytują, mówią o swoich pragnieniach, troskach i zadaję mnóstwo pytań i to jest cudowne, bo takie rozmawianie z ludźmi z różnych kultur, różnych religii, różnych krajów, gdzie ludzie są programowani w odpowiedni sposób, niesamowicie obogaca. Więc będę już w najbliższych odcinkach wrzucał kolejne epizody z poszczególnych krajów azjatyckich. No i tym razem będziemy po prostu brnąć do oporu. Też dla mnie nowością jest montowanie, targanie ze sobą komputera, całego sprzętu i montowanie tego podczas podróży, tego materiału. I też mam prośbę, napisz w komentarzu, jeżeli możesz, czy interesowałyby Cię bardziej dopracowane, dopicowane filmy, powiedzmy rzadziej, czy raczej taki vlog z podróży, gdzie daję dzień po dniu, ale ten materiał no nie jest aż tak super obrobiony i powiedzmy jest, nazwijmy to w cudzysłowie, bardziej surowy, natomiast bardziej pokazuje naszą codzienność, czyli nasze przemieszczanie się, nasze spotykanie ludzi, nasze przygody, to co jemy, gdzie śpimy, z kim rozmawiamy, jakie mamy wyzwania, problemy i dylematy, bo rzeczywiście, tak jak na wszystkich poprzednich wyprawach, mnogość tych wszystkich wydarzeń jest porażająca i jestem mocno przebodźcowany, ale oczywiście w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Więc daj znać, jak widzisz tego vloga z podróży. Chciałbym utrzymać systematyczność 2 razy w tygodniu, żeby mi się ten materiał nie kumulował, więc już teraz jakby niedługo będę prawie na bieżąco, mając powiedzmy tygodniowy zapas filmów, ale bardzo często jest tak, że tutaj już nie ma internetu, że nocujemy w warunkach tak obskurnych, że strach tam usiąść, a co dopiero wyjąć laptopa i nie można tam pracować, więc no, będę starał się funkcjonować i myślę, że niedługo dojdę do takiego momentu, że będę już publikował na bieżąco, a być może będą też takie momenty, że będą jakieś dziury w publikacjach, bo już jakby ten zapasowy materiał mi się skończy. To już właściwie będzie na dniach. Ale nic, będę starał się, tak jak mówię, publikować na bieżąco. Daj znać, czego oczekujesz, może jakoś te moje filmy zmodyfikować, może coś zmienić, może coś dodać, może coś wywalić, bo niepotrzebnie pitolę o różnych rzeczach. No i tyle. Z tą ideą trampingu, czyli takiego podróżowania skrajnie niskobudżetowego, no to powiem Ci 2 rzeczy. Pierwsza to taka, że gdybyśmy podróżowali z większymi pieniędzmi, nie stalibyśmy w tych wszystkich obskurnych miejscach, nie korzystalibyśmy z darmowego transportu i nie spotkalibyśmy tych wszystkich cudownych i wspaniałych ludzi. Pewnie spotkalibyśmy innych, ale my postanowiliśmy zejść, że tak powiem, no nie chcę użyć słowa na samo dno, ale powiedzmy do ludu.
czyli do tych najprostszych ludzi. Więc jedziemy z górnikami, ich Uralem starym, rozpadającym się na zmianę szachty czy wachty, nie wiem jak to się nazywa poprawnie. Jedziemy z kierowcami tirów, nocujemy z taksówkarzami uzbeckimi po stronie kazachskiej w absolutnie skrajnie niekomfortowych warunkach, tak to powiem. No i to jest fajne, ponieważ pomimo, że to jest trudne, to jednak daje nam unikalną możliwość zobaczenia, jak żyją najzwyklejsi, prości ludzie. I właśnie od tych prostych ludzi chcemy się dowiedzieć, jak wygląda ich życie i czy są szczęśliwi, żyjąc tak, jak żyją w tym kraju, w tym miejscu na planecie. I przede wszystkim, co powoduje, że są szczęśliwi, jakie wartości. Dlatego też będę Ci to wszystko pokazywał. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe. Dla mnie jest to fascynujące. A drugą rzeczą, którą chciałbym Ci powiedzieć, to chciałbym się odwołać do pewnej sceny z filmu Into the Wild. Jest to film, który zdecydowanie rekomenduję i polecam, żeby go zobaczyć. Jest taka scena, że główny bohater, włócząc się po Stanach Zjednoczonych, mniej więcej tak jak my teraz się włóczymy po świecie, gdzieś tam zdobywa pracę na fermie, zaprzyjaźnia się z właścicielem, pomaga mu i ten mu płaci pieniądze za wykonaną pracę. W pewnym momencie on pisze do niego list, będąc dalej w podróży, że podróżowanie z tymi wszystkimi pieniędzmi, które mi zapłaciłeś za pracę, jest zbyt łatwe. I to jest dla mnie przełomowa scena, to jest tak wymowne, tak niesamowite, to naprawdę nadaje sens tej naszej podróży. Gdybyśmy podróżowali w komfortowych warunkach, musiałbym nazwać kanał Podróżowanie w strefie komfortu, albo coś takiego. Nazwa jest jaka jest, nie dlatego, że to jest jakiś tam wiralowy tytuł, tylko dlatego, że to rzeczywiście jest świadectwo naszych wypraw i naszych podróży. Tutaj akurat na tej wyprawie przyłączyło się do mnie kilka osób, więc mówię naszych, ale prawda jest taka, że tego typu wyprawa to jest indywidualne doświadczenie i każdy ją przeżywa wewnętrznie sam, a towarzysze podróży są tylko po to, żeby powiedzmy ogarnąć logistykę, zadbać o bezpieczeństwo, mieć na siebie oko. Natomiast tego typu podróż jest absolutnie procesem wewnętrznym i to jest najważniejsze w tej wyprawie i mam nadzieję, że uda mi się pokazać na filmach, jak ewoluujemy, każdy z nas, jak się zmieniamy, jak patrzymy na pewne rzeczy inaczej pod wpływem tych wszystkich wydarzeń, które się wydarzyły. I to będzie fajne. Już czuję, że to będzie fajne. Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Guruve Sharanam. Pradosha Sivanayan Ma Sharanam, Pradosha Sivanayan Ma Sharanam. Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Guruve Sharanam. Pradosha Sivanayan Ma Sharanam, Pradosha Sivanayan Ma Sharanam. Parzalarız ota par var, ona par var, bovi par var. Böyle okumuşlu kısım parzalarız, saparlarız, yaşı versin. Allah'a ekber.